Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jestem jak zawsze w Nowym Jorku, także witam Was tu serdecznie. Tam z tyłu widać Empire State Building. Witam serdecznie 2000 osób, które dołączyły jako followersi do mojego kanału w ostatnich 2 tygodniach. Jest mi mega miło, dziękuję Wam serdecznie za to. Jestem właśnie przy Flatiron Building, ale jest wciąż remontowany, także niestety nie możemy go zobaczyć w pełnej okazałości. Natomiast zabiorę Was tutaj na spacer do Madison Square Park. Pokażę Wam, jak Nowojorczycy sobie siedzą, na przykład jedzą śniadanko, piją kawkę. Także też będę Wam dzisiaj pokazywać trochę Nowego Jorku. Chciałabym dzisiaj w tym odcinku opowiedzieć Wam tak po chłopsku, na chłopski rozum, o ubezpieczeniu zdrowotnym w USA. Jak działa, ile to kosztuje, dlaczego jest takie ważne to, żeby mieć to ubezpieczenie, jak tu się przyjeżdża. Poopowiadam, przykłady Wam podam osób, które trafiły do szpitala, ile zapłaciły, jak można było walczyć o to, żeby to było mniej i tak dalej. Generalnie skupimy się na tym, jak w ogóle działa to amerykańskie ubezpieczenie zdrowotne. Także zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Słuchajcie, było tak, że w czasie pandemii okazało się, że więcej osób nagle zdało sobie sprawę, jak fatalny jest ten system zdrowia. W sensie, podam Wam przykład mojej osoby oczywiście, bo mogę tylko opowiadać o moich doświadczeniach i o tym, co ja o tym myślę. Otóż okazało się, że... Czekajcie, jeszcze tylko pokażę Wam tutaj Empire State. Śliczny, co? A zaraz też Flatiron Wam pokażę, tylko że niestety właśnie w remoncie. O! No i słuchajcie, w czasie pandemii okazało się, że ludzie tracą pracę, bo oczywiście firmy zaczęły, już Was daję na moją twarz, jesteśmy, super. Okazało się, że w czasie pandemii ludzie potracili swoje prace oczywiście, tak? I w związku z tym stracili też ubezpieczenie zdrowotne. Tylko że jak żyć w czasie pandemii bez ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? Chcesz mieć to ubezpieczenie zdrowotne jednak. Więc dopiero wtedy ludzie sobie zdali sprawę, myślę teraz naocznie mogli to sprawdzić, że przypisywanie ubezpieczenia zdrowotnego pracy wcale nie jest dobre. Bo tracisz pracę, tracisz wszystko. Nie możesz iść do lekarza. Znaczy możesz, ale płacisz z własnej kieszeni albo musisz samemu sobie załatwić ubezpieczenie. Zaraz usiądziemy w parku, to Wam pokażę, jak kupuje się takie ubezpieczenie, jakie są opcje, ile to kosztuje i na tej podstawie opowiem Wam w ogóle, jak działa to ubezpieczenie. No ale najważniejsza kwestia. Moje ubezpieczenie też było związane z moją pracą, to znaczy tracę pracę, tracę ubezpieczenie. Więc w czasie COVID-u miałam to szczęście, że chyba właśnie Biden to przepchnął. Jeśli dobrze kojarzę, to Biden przepchnął coś takiego, że przez pół roku ja na przykład nie musiałam płacić za moje ubezpieczenie. Że rząd jakby zapłacił mi za to ubezpieczenie, bo stwierdzili, że jakoś jednak trzeba pomóc tym ludziom, którzy nie mają ubezpieczenia w czasie pandemii. Więc na szczęście ja miałam 6 miesięcy zapłacone, ale były takie 2 miesiące, gdzie jeszcze nie miałam, gdzie nie miałam żadnego już ubezpieczenia, więc musiałam sobie kupić prywatnie ubezpieczenie. Słuchajcie, na co dzień tak czy owak płacisz miesięczną stawkę za swoje ubezpieczenie. I jak ja płacę u siebie te moje stawki, to płacę miesięcznie $120. Czyli żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, muszę płacić $120 miesięcznie. Natomiast w momencie pandemii, co się okazało, że ubezpieczenie teraz będzie mnie kosztować $1000. I stać mnie było tylko na 2 miesiące de facto. I później kupiłam sobie ubezpieczenie na kilka miesięcy ze stanu Nowy Jork, z naszego tak zwanego marketplace, który Wam zaraz pokażę. Zaczęło trochę padać, nie wiem jak ja to będę dalej opowiadać w deszczu, ale zaraz może gdzieś... Mam parasolkę w sumie, tylko że wtedy Nowego Jorku nie będziecie widzieć. Hej! Piesek się chciał tutaj przywitać. Już zakładam, ok. Mam nadzieję, że będzie wciąż widać Nowy Jork. I musiałam płacić $1000 najpierw, a później poszłam sobie na marketplace. I wiecie co? Płaciłam 500.
Czyli niby oszczędność o $500 miesięcznie, no ale to też jest o wiele więcej niż te 120, które płaciłam z pracą. Więc ciężko jest finansowo utrzymać ubezpieczenie, mieć ubezpieczenie, jeśli jest się samodzielnym przedsiębiorcą, freelancerem albo właścicielem własnej firmy i w momencie, kiedy też Twoja firma nie daje Ci tego ubezpieczenia, bo to się nazywa benefits. Czyli jak szukacie na przykład ogłoszenia, a jestem akurat na tle parku dla psiaków, to tutaj postoję może chwilę, żebyście mogli chociaż pieski pooglądać, ładnie się bawiące. O Jezus, jak się rozpadało. Słodziaki straszne. No i słuchajcie, nie wiem, czy uda mi się nakręcić ten odcinek przez deszcz, bo faktycznie się rozpadało teraz. Jak się te psy gonią. Dobra, usiadłam sobie, tutaj troszkę mniej pada, a może przy okazji zobaczycie jakąś szarą wiewiórkę za mną, bo są tutaj szare. I już Wam mówię, jak działa to ubezpieczenie. Jeśli nie masz ubezpieczenia z pracy, to kupujesz sobie samemu ubezpieczenie i wchodzisz na coś, co się nazywa właśnie marketplace. Wyciągnę telefon i będę Wam opowiadać, jak wygląda właśnie ten marketplace, co trzeba wygooglować, jak znaleźć ubezpieczenie i na tym przykładzie pokażę Wam, jaka jest terminologia w ogóle tego ubezpieczenia, jak to działa i dlaczego jest takie drogie. Dobra, pokażę Wam teraz konkretnie, jak się kupuje taki plan, jeśli Twój pracodawca go nie zapewnia. Zawsze w opisie pracy, do której aplikujesz, jest napisany właśnie benefit. I benefit oznacza, że jest też między innymi właśnie prawdopodobnie i emerytura, i zdrowie, i ubezpieczenie zdrowotne. A musicie to zobaczyć, patrzcie na to. Oj, Nowy Jork jest kochany, uwielbiam to miasto. No i w każdym razie wygooglowałam sobie, słuchajcie, Healthcare New York Plans, czyli plany zdrowotne, ubezpieczenia zdrowotne w Nowym Jorku. I oto co mi wyszło. Wchodzę sobie w to, chciałam Wam pokazać. Nasz stan Nowy Jork, jest napisane, że plany, tak? I chcę indywidualny, można wziąć dla biznesu, dla brokerów, są tutaj indywidualne i rodziny. To wchodzę w to, get started. I teraz mnie prowadzi, compare plans, Szukam, żeby Wam tutaj wyjaśnić, pokazać Wam przykłady. Trzeba wpisać swój zip. No to ja wpisałam swój zip, nie jestem robotem. Zaczynam. Słuchajcie, coraz bardziej pada tutaj, zaraz będę musiała uciekać. Oto są, słuchajcie, oto plany są, jeśli chodzi o rok 2022. Już Wam mówię, jak to wygląda. Na rok 2022 ceny tutaj są za miesiąc, na przykład po prawej stronie. Najtańsze ubezpieczenie w Nowym Jorku kosztuje $457,52 kosztuje miesięcznie, tak? Czyli prawie 500. I teraz zobaczę szczegóły takiego planu. Weszłam w taki plan i patrzę na szczegóły. Maximum out of pocket. Maximum out of pocket oznacza, że im droższe ubezpieczenie kupujesz, tym mniejsze jest maximum out of pocket. Maximum out of pocket oznacza, ile wydasz rocznie maksymalnie na swoje ubezpieczenie. Jak kupujesz ubezpieczenie, to od razu wiesz, że na przykład tu jest napisane, że 8700, tak? Że tyle wydasz, jeśli będziesz mieć jakieś problemy, że trafisz do szpitala, albo trzeba będzie zrobić, nie wiem, gastroskopia nawet kosztuje kilka tysięcy dolarów. To są bardzo duże tutaj ceny, jakieś prześwietlenie czegoś, jakiś dentysta, coś. Są bardzo duże, wysokie ceny. Więc im tańsze ubezpieczenie, tym wyższy jest ten max out of pocket, czyli maksymalna suma pieniędzy, jaką z własnej kieszeni wydasz i wszystko, co będzie ponad to,
to będzie już płacić ubezpieczenie. I moje maksimum out of pocket to chyba są $3000, a teraz to ubezpieczenie jest 8700. To widzicie, że to jest dosyć sporo. Więc nie dość, że płacisz te $500, 457,52 miesięcznie za swoje ubezpieczenie, to jeszcze będziesz musieć zapłacić, jak coś Ci się stanie, 8700, to już na pewno. Dalej, out of network coverage, nie ma tutaj. Można być in network albo out of network. In network to są po prostu lekarze, którzy współpracują z Twoją ubezpieczalnią, więc te ceny ich są dla Ciebie preferencyjne, niższe, a jeśli pójdziesz poza swoją jakby sieć zdrowotną, poza network, to wtedy musisz pokrywać niestety całość takiej wizyty, jeśli w ubezpieczeniu jest wyraźnie napisane, że nie pokrywają właśnie tego out of network, tak jak to tanie ubezpieczenie. Ale fajnie sobie usiąść naprzeciwko parku dla psów. Może ja Wam po prostu będę psy pokazywać, a nie siebie i będę Wam tutaj opowiadać dalej, chociaż na chwilę. Sobie posiedzicie, pieski pooglądacie, proszę uprzejmie. Co dalej tutaj mamy w moim telefonie? Deductible, tak? Deductible jest 4700 za osobę, tak? Deductible oznacza, że Twoje ubezpieczenie nie pokryje żadnych kosztów, dopóki Ty nie wydasz w danym roku $4700. To znaczy, że wszystkie Twoje wizyty, wszystkie Twoje zabiegi są pełnopłatne do momentu, kiedy zapłacisz 4700. No i jak zapłacisz te 4700, to wtedy zaczyna płacić Twoje ubezpieczenie. Tutaj jest napisane właśnie każdy rodzaj usługi lekarskiej, czy płacą, czy nie, i ile płacą, do jakiej kwoty. Teraz zobaczmy dla porównania, zobaczmy sobie droższe ubezpieczenie zdrowotne. O, ten pan wraca właśnie z nową piosenką. Trochę ciężko się tu nagrywa, chyba jednak pójdę z Wami na spacer, tylko chciałam Wam to na tej komórce pokazać, więc nie opłaca mi się chodzić z komórką, z kamerą, z wszystkim. O, pan macha mi. Dzień dobry, dzień dobry. Kochani są Nowojorczycy, co? I dalej pieski. A wiecie co, dam już siebie. Dalej patrzę teraz na brązowy, to nie. Tutaj jest taki, czy można wpisać metal level, to strasznie śmiesznie brzmi. No to wezmę platinum, taki najbardziej ekskluzywny, najlepszy z możliwych, tak? I sobie wejdę w detale. Jeśli zamiast 450 chcesz płacić 931, tak? To zobaczcie, od razu jest różnica. Maximum out of pocket, czyli maksymalnie to, co wydasz ze swojej kieszeni, to jest $2000, więc wiesz, że płacisz miesięcznie o wiele więcej, ale to już nie jest 8700, tylko 2000 wydasz w tym danym roku, tylko i wyłącznie. Dalej deductible $0. Zajebiście. $0 jest genialne, nawet ja mam $1000. Rzadko zdarza się, że ma się 0. To oznacza, że od początku, jak tylko idziesz do pierwszego lekarza w styczniu, w nowym roku, to od razu ci lekarze płaci ci za to ubezpieczenie. Także to jest po prostu super. Nie zdarza się to często, wiadomo, nie każde ubezpieczenie jest tak dobre jak to, no i nie każde ubezpieczenie też kosztuje $1000. Natomiast jak Twoja firma wykupuje ubezpieczenie dla pracowników, to mają preferencyjne stawki i wtedy w związku z ilością osób, które chcą ubezpieczyć, zamiast 900 na przykład płacą 700 i Tobie każą dopłacać stówkę, a sami płacą 600 z własnej kieszeni za każdego pracownika. To przykład jest. Wiecie co, zacznę już sobie iść, kupię sobie kawkę, zamówię sobie kawkę, zaraz ją odbiorę. Także zacznę sobie iść i opowiadać Wam resztę w drodze. Za każdym razem, jak idziesz do lekarza, to musisz zapłacić tak zwane copay, czyli mimo tego, że masz ubezpieczenie, to i tak za każdą wizytę musisz płacić. Ja mam akurat $30, czyli jak pójdę, nie wiem, do lekarza pierwszego kontaktu, tam do dentysty, do gastrologa i tak dalej, wszędzie muszę zapłacić te $30 na wejściu, a później też jest coś takiego jak co-insurance z kolei. Co-insurance jest wypisane, u mnie akurat jest wypisane na karcie ubezpieczeniowej to, ile to wynosi, bo co-insurance jest różne, jeśli na przykład trafisz do szpitala, albo jeśli będziesz mieć jakiś zabieg poza szpitalem,
albo jakaś wizyta taka bardziej specyficzna, to co-insurance oznacza, że płacisz jakiś procent tej wizyty, tego zabiegu. I ja mam na przykład tak, że płacę 10% za wizytę w szpitalu, moje co-insurance. I to oznacza, że miałam sytuację raz taką tutaj, że uratowali mi życie praktycznie w szpitalu i nie chcę tam wchodzić w detale, bo to moja sprawa zdrowotna, ale uratowali mi życie tutaj w szpitalu, tak? I za 20 niecałe 4 godziny spędzone w szpitalu, łącznie z salą operacyjną, z anestezjologiem, z chirurgiem i tak dalej, to wszystko kosztowało mnie, jeszcze przejazd był karetką właśnie, jeszcze miałam karetkę, sama karetka kosztuje $3000 w moim wypadku, także jak źle się czujecie, to kurde bierzcie Ubera, bez kitu. Szkoda, że o tym nie wiedziałam wcześniej, no bo byłam w takim stanie, że po prostu trzeba było wzywać karetkę, natomiast no jest to super droga impreza przejechać się taką karetką i jechałam pierwszy raz w życiu karetką. No i w każdym razie te 24 godziny spędzone w szpitalu, $40,000. $40,000. Więc to już jest dosyć spora sumka i moje co-insurance było 10%, a to znaczy, że z własnej kieszeni musiałam zapłacić te $4,000, a jako, że moje max out of pocket jest $6,000, to dlatego zapłaciłam, doszłam do tych 6, bo pewnie zapłaciłabym jeszcze więcej, ale doszłam do tych 6 i już powyżej tego już nic nie płaciłam, oprócz tych małych copay, jak idziesz do lekarza, czyli te $30. Więc tak to wygląda, w ten sposób. Mam koleżankę, która ostatnio była, słuchajcie, u lekarza ginekologa na takie ogólne badanie. Jaki widok, nie no, muszę wam pokazać, patrzcie. Śliczny Empire State, widzicie to? Zaraz wam tu pokażę jeszcze. Co za widok. Piękny Empire State, wow. Super miejsce na fotkę, jeszcze z tym graffiti tutaj, tej kobiety kolorowym, mega, 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 mega. Oczywiście też pełno azjatyckich turystów, ale to w każdym kraju, u mnie we Wrocławiu też, w rodzinnym mieście też jest zawsze dużo właśnie Koreańczyków, Japończyków, zawsze chodzą, robią zdjęcia wszystkiemu, to wiecie, stereotyp. No i w każdym razie mam koleżankę, która poszła do ginekologa i okazało się, że każda z tych osób, która widziała ją, czyli najpierw pielęgniarka, żeby tam zbadać jej, nie wiem, ciśnienie, wagę i wszystko. Później była pani oddzielnie od ultrasound, jak się nazywa ultrasound po polsku? Cholera, no zapomniałam polskiego. Wiecie, jakie to jest frustrujące, jak się zapomina słowa w swoim języku? Ale to też jest dlatego, że ja mieszkam już tyle lat za granicą i mam od 12 lat partnerów, z którymi rozmawiam tylko po angielsku, bo nie znają polskiego. Także cały czas praktycznie myślę po angielsku i często zdarza mi się, że zapomnę słowa po polsku. Ultrasound. Czekajcie, aż muszę sprawdzić, bo będzie mi to chodzić po głowie, jak się nazywa ultrasound po polsku. USG, no tak, skrótem. A to oznacza ultrasonografia, ultrasonogram. Ultrasonografia, no dobra, USG, no tak, to się mówi USG. Teraz już pamiętam, że się w skrócie mówi. Idę akurat też odebrać moją kawkę ze Starbucksa, więc moja koleżanka była u tego lekarza i każda inna osoba do niej przyszła i inne zabiegi jej robiła. I wiecie, co się okazało na koniec? Na koniec się okazało, że dwie z tych osób były poza jej network, out of network, czyli jej ubezpieczalnia w małym stopniu tylko pokrywa, jeśli w ogóle, takiego lekarza. Więc pielęgniarka sobie policzyła swoje, ginekolożka sobie policzyła swoje, pani od USG policzyła sobie swoje, więc przychodzisz do jednego lekarza, a widzą cię 3 różne osoby, każda z innej sieci ubezpieczeniowej. Przecież to jest masakra, to jest tak skomplikowane, słuchajcie, tutaj. Natomiast takie właśnie najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć. Podsumowując, to po pierwsze, różne ceny są ubezpieczeń i różne rzeczy ci gwarantują. Im droższe ubezpieczenie bierzesz, tym de facto
łatwiej Ci będzie później w ciągu roku, jeśli coś Ci się stanie, ponieważ summa summarum w ciągu roku, jeśli będziesz mieć jakieś kłopoty zdrowotne, w ogóle jeśli macie jakiekolwiek kłopoty zdrowotne, takie, które zawsze mieliście, typu jakieś właśnie, nie wiem, bóle kręgosłupa, cukrzycę, jakieś problemy z krążeniem, problemy z sercem, problemy z nerkami, z czymkolwiek, jeśli macie problem i przylatujecie do Stanów, kupujcie najdroższe ubezpieczenie, bo i tak czy owak będziecie chodzić do tego lekarza, a jak będziecie mieli drogie ubezpieczenie, to wyjdzie Was taniej w rozrachunku po 12 miesiącach, bo Wasze ubezpieczenie zacznie od razu płacić. Nie tak jak na przykład inne ubezpieczenia, że najpierw trzeba to deductible wyrobić sobie. Czyli ja na przykład w tym roku przez pierwsze 2-3 miesiące, jak chodziłam do lekarzy, to płaciłam całość do momentu, kiedy nie dobiłam do $1000, tak? Czyli to jest ważne, żeby wiedzieć, jakie jest to deductible, po którym zacznie dopiero ubezpieczalnia wskakiwać. Przejdę na drugą stronę, bo tu jest coś bardzo ciemno i to musicie wiedzieć. Dalej musicie wiedzieć, jaki jest max out of pocket, czyli ile Wasza ubezpieczalnia będzie chciała, żebyście zapłacili maksymalnie w danym roku. To jest bardzo, bardzo ważne. Im droższe ubezpieczenie, tym niższe jest ten max out of pocket. No i właśnie to jest też to, że skoro głównie ubezpieczenia są związane z Twoją pracą, czekajcie, tu się coś strasznie głośno, a wiem, co się dzieje, to Nowy Jork, także to są te rzeczy, które właśnie musicie wiedzieć. Jeszcze był kiedyś limit, ale go zniesiono, Obama go zniósł, ale był jeszcze kiedyś limit, że na przykład firma ubezpieczeniowa płaci tylko tam do $1 000 000, a resztę płacisz Ty. Więc już ten limit zniesiono. I mój znajomy na przykład ostatnio był na badaniu gastrologicznym, robili mu gastrologię, a tutaj Cię usypiają, żeby zrobić Ci gastrologię. Wiem, bo miałam już 2 razy w Stanach robioną. I usypiają Cię, więc od razu anestezjolog, płacisz anestezjologowi jako oddzielnemu lekarzowi, później masz tego swojego lekarza, później trzeba wysłać próbkę tego żołądka, czy co Ci tam pobrali, to jeszcze kolejnej osoby płacisz, więc za każdym razem jak idziesz do lekarza, to jest kilka osób po prostu, którym płacisz. W związku z tym on dostał rachunek na $6000, mimo że ma ubezpieczenie i powinien był zapłacić o wiele mniej, ale dostał taki rachunek, bo okazało się, że właśnie było out of network. Tak, a on o tym nie wiedział. Jak idziesz do lekarza, to nie wiesz, czy jest in network, czy out of network. Znaczy inaczej, wybierasz lekarza, który jest in network, tak? Specjalnie jest lista lekarzy, z których możesz wybierać. Jest taka strona, nazywa się zocdoc.com, zocdoc.com i tam właśnie na tej stronce można szukać lekarzy po ubezpieczeniu. Czyli to jest super proste. Wpisujesz, jakie masz ubezpieczenie, wpisujesz, którego lekarza szukasz i Ci wyskakuje. Szukam tego Starbucksa i coś znaleźć nie mogę. Zaraz, o tu jest, dobra, gdzieś na rogu tutaj go schowali. Gdzieś na rogu go schowali, to nie widziałam. W Nowym Jorku przechodzi się na czerwonym świetle w momencie, kiedy widzisz, że auta już nie jadą. Także widzicie tak wszystkich ludzi i czerwone światło. I żaden policjant nic z tym nie zrobi. Ten zapierdziela, to trzeba stanąć. Policja nic z tym nie robi, policjanci chodzą przez czerwone światło. Takich pierdół nawet się nie zwraca uwagę w Nowym Jorku. Tutaj para też gejów. Geje są z kolei bardzo, jest to bardzo tutaj takie tęczowe miasto, bym powiedziała. Kolejny bezdomny, a ja wchodzę do środka po moją kawę. Geje w tym kraju, znaczy nie w tym kraju, tylko w tym mieście, jest ich bardzo dużo. I wręcz geje z innych stanów przylatują, żeby mieszkać w Nowym Jorku, bo mogą tu być sobą, są nieoceniani. Z kolei moje koleżanki, które są hetero, mają problem na przykład z randkowaniem, ponieważ jest taka ilość gejów, że ciężko wybrać kogoś, kto nie jest. Ja gdzieś szukam mojej kawy. Znalazłam. Jaki tłum tutaj. Jest. Aleksandra, moje. Zaraz spróbuję, czy dobre. Mam już moją kawkę. I co zrobić, jak dostaje się tam rachunek na, nie wiem, $40,000? Jakbym nie miała wtedy tego ubezpieczenia, co bym zrobiła? Jest dużo sposobów na to, żeby zapłacić mniej. To znaczy,
Jeśli jakiś lekarz pobiera za swoją usługę na przykład $2000, jakieś badanie, to ubezpieczalnie z nim negocjują, żeby zamiast 2000, żeby to było 1300, bo oni tyle są w stanie zapłacić i lekarze się często na to zgadzają, więc w teorii podają Ci cenę 2000 i jakbyś nie miał ubezpieczenia, to płacisz 2000, a Twoja ubezpieczalnia, jak masz ubezpieczenie, to wynegocjuje z nimi, żeby zamiast 2000 to było 1300. I bardzo fajne właśnie jest to, że ubezpieczalnie mogą negocjować te ceny, natomiast Ty jako jednostka to już jest ciężej. Są specjalne firmy, które się tym zajmują. Można sobie wynająć firmę, która będzie kłócić się z ubezpieczalnią czy tam z lekarzem o każdą sumę, żeby pomóc Ci zapłacić jak najmniej. Wtedy płacisz tej firmie zamiast lekarzowi de facto. O, coś tu jest. Ale śliczny rower, Boże, patrzcie. Wow. Takie rzeczy znajdujesz na każdym rogu w Nowym Jorku. Co mi się wydaje smutne, to jest to, że bardzo popularna tutaj jest taka stronka, nazywa się GoFundMe, czyli ufunduj coś dla mnie, zapłać za coś za mnie. No i ludzie tam wchodzą generalnie i zostawiają tam swoje pieniążki, zostawiają tam pieniądze, płacą, pomagają innym. Można to też często, jeśli to jest na przykład jakaś organizacja, można to też odpisać od podatków. Tutaj nie ma czegoś takiego, że płaci się 1% podatków, jak taka ciekawostka, że 1% od Twoich podatków pójdą na jakąś organizację jak w Polsce. Tutaj jest tak, że możesz wydać ile chcesz i to wszystko jest, możesz odpisać sobie od podatku. To jest przydatne, nie? Zawsze tam, nie, nawet jak wydasz $100, to jest to $100, które dostał ktoś, komuś się pomogło, personalnie, a nie jakby państwu, tak? No i właśnie ta strona GoFundMe dlatego też tak jest bardzo popularna tutaj w Stanach, ponieważ dużo osób chce pomagać w ten sposób. Głównie przez to, że chcą pomóc, ale też biorą pod uwagę to, że dzięki temu płacą o wiele niższe podatki. No i na tym, słuchajcie, na tym GoFundMe właśnie ludzie też ogłaszają się, żeby pomóc im z rachunkami za jakieś sprawy zdrowotne. I to jest przykre, że w najbogatszym kraju na świecie, w teorii, tak, znaczy no w praktyce też, ale najbogatszy może kraj jest, ale na pewno ludzie nie są tutaj najbogatsi. W czasie pandemii wyszło, że ponad połowa ludzi nie jest w stanie, ponad połowa Amerykanów nie jest w stanie zapłacić tak gotówką na jakieś emergency $400. Ludzie nie mają $400 po prostu leżących na swoim koncie, które mogą nagle wydać, jakby była jakaś potrzeba. Połowa ludzi nie ma czegoś takiego. Boże, dużo frustracji widzę tutaj. No i w każdym razie i ludzie na GoFundMe głównie to są właśnie prośby o zapłatę za jakieś leczenie, za jakiś szpital, za jakieś, nie wiem, physical therapy, więc to jest bardzo przykre, że w takim bogatym kraju do tego dochodzi, że trzeba prosić obcych Tobie ludzi, żeby Ci pomogli w Twoich rachunkach medycznych, bo nie jesteś w stanie samemu za to zapłacić. Także to jest zawsze tak jakby ostatnia deska ratunku, jak faktycznie nie ma się tego ubezpieczenia. Albo jak się ma ubezpieczenie i masz to beznadziejne ubezpieczenie, że musisz dużo w ciągu roku zapłacić, wtedy właśnie no, GoFundMe Ci zostaje. No. Także to jest bardzo, bardzo takie przykre i otwierające oczy na ten system taki niby właśnie wolnorynkowy. Lekarze mogą sobie żądać tyle kasy, ile chcą, dopiero ubezpieczalnie z nimi to negocjują. Jest ciężko, tak powiem, jest ciężko. Jedyne, co bardzo lubię w tym systemie zdrowotnym faktycznie, w każdym momencie mogę sobie wejść na stronę zocdoc.com, tak jak Wam mówiłam, i zarezerwować sobie wizytę u lekarza. I słuchajcie, ci lekarze, już zaznaczam, które jest moje ubezpieczenie, widzę tam różnych lekarzy, tak? I fajne jest to, że możesz zobaczyć lekarza z dnia na dzień. Nawet tego samego dnia może Ci się udać. Jest ich bardzo dużo i fajne to jest, że nie trzeba tak czekać jak w Polsce, prawda? W Polsce jak chcesz pójść państwowo, to trzeba czekać czasami nawet latami, a tutaj możesz pójść z dnia na dzień, fakt faktem trzeba więcej zapłacić,
ale no to jest też zdrowie, nie ma co oszczędzać na własnym zdrowiu. Akurat zdrowie to jest coś, na co mam przewidziany budżet miesięczny, bo wiem, że po prostu co miesiąc na pewno mi się może nie w każdym miesiącu pójdę do lekarza, no ale raz na 2-3 miesiące zdarzy mi się pójść do lekarza, a to do okulisty, a to do jakiegoś, nie wiem, gastrologa, a to z przeziębieniem do jakiegoś zwykłego lekarza pierwszego kontaktu. Zawsze się zdarzy dentysta, zawsze się zdarzy, że do jakiegoś lekarza się pójdzie. Więc ja sobie to cenię właśnie w tym systemie, że mogę z dnia na dzień sobie umówić taką wizytę i że dobrze się mną tutaj po prostu zaopiekują, bo też dużo z tego kasy mają, więc też dobrze traktują tych swoich klientów. Zamawiają tych badań po prostu 5 razy więcej niż to, co trzeba zrobić, bo chcą jak najwięcej wydoić tą Twoją ubezpieczalnię. Ciebie to nie obchodzi. Ty wiesz, ile zapłacisz maksymalnie w danym roku i do tego momentu po prostu jedziesz i chodzisz do tylu lekarzy, do ilu chcesz. Także to mi się właśnie podoba, że fajnie jakby na przykład państwo dopłacało do tych ubezpieczeń, że nikt w Ameryce nie płaci więcej niż $300 miesięcznie za ubezpieczenie, a resztę dopłaca państwo. Nie ma wtedy tych brązowych planów, wszystkie są platinum i państwo po prostu dopłaca resztę. To by było zarąbiste, bo wtedy zostają i ubezpieczalnie ci zostają wtedy, i to, że naciągają lekarze te ubezpieczalnie i że ubezpieczalnie wtedy negocjują. Też jest wolny rynek wtedy, a jednocześnie mamy tą świadomość, że to jest dostępne dla każdego i że każdego na to stać na przykład, nie? Nie twierdzę, że każdego stać na $300 miesięcznie, ale to już jest bardziej prawdopodobne niż ten najtańszy plan, co Wam pokazywałam, za 450, który jest beznadziejny, bo i tak wydasz kilkanaście tysięcy w tamtym roku, co będziesz korzystać z niego, nie? Także no, taka historia właśnie tych planów zdrowotnych w USA. Mam nadzieję, że przyda Wam się ta informacja, że miło Wam się oglądało ten odcinek. Ja teraz spadam do metra, dalej załatwiać swoje sprawy. Akurat zresztą idę do lekarza, także w ogóle nie pomyślałam o tym, że nagrywam ten odcinek, a jestem w drodze do lekarza. Także wskakuję do metra, jadę do swojego lekarza. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Dzięki, że ze mną jesteście. I jeszcze raz witam serdecznie nowe osoby na moim kanale. Witajcie w moim świecie nowojorskim. Całuję serdecznie, dzięki, że jesteś. Do zobaczenia, pa!